Dawid, pójdziesz siedzieć. Taki nagłówek pojawił się w mediach, gdy ujawniono nagranie z zatrzymania przez policję kandydata na prezydenta Katowic. W internecie rozpętała się burza, a imię śląskiego polityka odmieniano przez wszystkie przypadki. Na dywanik u złego ojca trafił Dawid Durał, niepokorny polityk ubiegający się o fotel prezydenta miasta. Ojciec, któremu zarzuca się teraz znęcanie psychiczne nad dzieckiem. Już czas, by zabrał głos we własnej sprawie. Witaj. Cześć. Dziś wyjątkowy, bo przedwyborczy odcinek podcastu. Na początku kilka słów wyjaśnienia. Nie ja będę tu decydował, co jest prawdą, a co nie. Chcę oddać jednak głos człowiekowi, któremu zamierzało, a może i wciąż zamierza, zaufać wielu mieszkańców Katowic. Dlatego nie przedłużając, Dawidzie, opisz proszę feralny piątek 29 marca. Pokłóciłem się z żoną, która wezwała policję, przyjechała do nas policja, nie chciałem się wylegitymować na podstawie artykułu 15 o policji. Mówiłem cały czas do policjantów, że wylegitymuję się, jeżeli podadzą, bo artykuł 15 jest związany z artykułem 14, jeżeli podadzą mi podstawę prawną, to się wylegitymuję. Z racji tego, że jej nie podali, nie wylegitymowałem się i w końcu doszło do, skucia mnie, rzucili się na mnie i mnie skuli i wywieźli mnie na komisariat. Bo tak, każda kampania i działalność polityczna odciska piętno też na najbliższych polityka. Jak to było w waszym przypadku? Bo nie jest tajemnicą, że nie byłeś ulubieńcem nie tylko ekipy prezydenta, ale także jego koalicjantów, a może właśnie dlatego, że to z ich listy wszedłeś do Rady Miasta. Bardzo dużo, jeżeli ja jestem idealistą i bardzo dużo stresów kosztowała mi ta cała kadencja, szczególnie jak jesteś sam przeciwko 27 osobom, to łatwo jest z siebie zrobić idiotę i w jakiś sposób odbijało się to na moim związku małżeńskim, było coraz gorzej. Jedynym moim takim dużym przewinieniem jest to, że nie rozmawiałem z małżonką. Okazało się, dowiedziałem się w listopadzie, że brak rozmowy, jak zaczęliśmy terapię małżeńską, że brak rozmowy z żoną jest znęcaniem się psychicznym. Do dziecka najbardziej jestem zły o to, że zrobiono ze mnie, osobę, która bije żonę i bije dziecko, i że się znęca nad dzieckiem od 2018 roku. Ja już mediom też mówiłem, że są niekompetentne, nierzetelne, nie posprawdzały tych informacji, albo moja żona jest głupia, albo po prostu ja jestem normalny. Kto puszcza ojca znęcającego się z dzieckiem w 2023 roku, na tydzień ferii? Sam pojechałem z synem. W maju pojechałem sam z synem na tydzień do Turcji. W czerwcu byłem z synem sam na tydzień na wakacjach, a w grudniu ubiegłego roku byliśmy na 4 dni w Gdańsku i też byłem sam z synem. Ja bym nie puścił żony, gdyby się znęcała nad dzieckiem samej z dzieciakiem. Właśnie tutaj to najważniejsze pytanie, żebyś ty na nie uczciwie odpowiedział, czy w ogóle ty kiedykolwiek znęcałeś się psychicznie nad synem, czy czułeś coś takiego? Ciężko jest mi na to pytanie odpowiedzieć. Żona mi zarzuciła, że zabrałem raz synowi za karę tablet i telefon. Rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce. Raz w życiu syn zaczął płakać, po 5 minutach mu go oddałem, bo mi się zrobiło po prostu przykro. Nigdy nie krzyczałem na dziecko, nigdy dziecka nie uderzyłem. I tyle jak gdyby. Nie wiem, co miała na myśli, to już trzeba ją pytać. Jasne, a możesz opisać po prostu swoje, stosunki i metody z dzieckiem i metody wychowawcze, bo to mimo wszystko jest blok okołoparentingowy i dlatego chciałem, żebyś po tak poważnym oskarżeniu wypowiedział się, jak wygląda twój taki dzień normalny z dzieckiem. Czy masz sobie coś do zarzucenia? Ja synowi przekazuję zawsze 2 zasady. Może więcej, ale takie najważniejsze. Umowa jest ważniejsza niż pieniądze i to jest taki oblik, który zawsze stosuję w życiu i chyba nigdy nie złamałem umowy wobec dziecka. A druga rzecz, którą mu zawsze mówię, to żeby dawał siebie, bo mój syn jest strasznie ambitny. Ja mu mówię, żeby dawał siebie 100%. I dla mnie może przybiec ostatni w biegu, ale jeżeli mi powie, że dał siebie 100%, to jest dla mnie zwycięzcą. I to jest dla mnie najważniejsze. To są takie 2 rzeczy, które zawsze mu trąbię. Aha, i jeszcze zawsze mu mówię, że najgorsza prawda jest lepsza od kłamstwa, bo wtedy można rozwiązać problemy. To są to 3 rzeczy, które są dla mnie tak bardzo istotne w wychowaniu dziecka.
No właśnie, zakładam, że tę najgorszą prawdę też chcieliby tutaj wszyscy usłyszeć, dlatego jest takie pytanie, które z pewnością, z chęcią zadaliby ci nieżyczliwi, dlatego ja je zadam, żeby nikt nie musiał snuć domysłów. Skoro wiesz, masz problemy z ułożeniem pewnej sfery prywatnej, to jak chciałeś sobie poradzić z zarządzaniem miastem i sprawami publicznymi? Bo takie pytanie na pewno padnie, bo wiadomo, że będzie to wykorzystywane przeciwko tobie, to co się stało. To są dwie różne sprawy. Ilu mamy polityków po rozwodach, wiesz, no po prostu nie dogadujemy się i tyle. No moja żona czuła się zmęczona, nie rozmawiała ze mną o swoich emocjach. Znaczy teoretycznie coś mi tam mówiła, ale nie docierało to do mnie. De facto dobitnie do mnie to dotarło dopiero w listopadzie tego roku. Ja moją małżonkę dalej szanuję i nie wiem, czy kocham, ale jest dla mnie ważną osobą. No jest matką mojego dziecka i zawsze będziemy ze sobą związani. No, nie prowadzimy wspólnego gospodarstwa domowego od listopada, ale chcemy po prostu żyć w zgodzie, z racji jak gdyby to, że łączy nasz syn. Jasne, jasne. No nie będę już cię tam męczył, czy twoje drogi się z żoną zaczęły odchodzić wcześniej, bo dałeś to jasno do zrozumienia, ale znając twoje zamiłowanie do walki, podejrzewam, że znam odpowiedź, ale powiedz to sam. Zrezygnujesz z wyścigu o fotel prezydenta Katowic? Absolutnie nie, bo ktoś musi w tym mieście posprzątać. PiS i Platforma to są koalicjanci Marcina Krupy, więc musi być jakaś opozycja. Wiesz, naprawdę ta kampania mnie strasznie dużo kosztowała. Szanowni Państwo, spójrzcie na jedną rzecz. Ja wydałem ponad 80 000 złotych, limit na kampanię prezydencką jest 170 000. Zobaczcie, jak widać mnie, a jak widać Marcina Krupę, który łamie wszelkie możliwe zasady uczciwej rywalizacji. Próbowano mnie odwołać z funkcji prezesa w trakcie kampanii wyborczej. Pisano donosy i rozsyłano jakieś dziwne rzeczy na moją rodzinę do mediów. Jeden z radnych, dyrektor basenów, wykorzystuje wszelkie możliwe środki, nagabując pracowników. Kampania Marcina Krupy dla mnie to jest co najmniej 500 000 złotych. To jest po prostu nieuczciwa konkurencja. Odmawia debat, robi wszystko, aby utrzymać się na stołku i robi wszystko, aby ten układ dalej niszczył to miasto. No tak, ale wiesz, wielu ludzi w ciebie faktycznie wierzyło, możliwe, że nadal i wierzy, ale teraz te piątkowe zajścia na pewno będą argumentem dla Marcina Krupy i jego ludzi, nie oszukujmy się. Tym bardziej, że na tym nagraniu, które wyciekło do mediów, krzyczał ktoś: Dawid, pójdziesz siedzieć, i wyglądało to, że to też twój znajomy, więc na pewno to wykorzystają przeciwko tobie. Myślisz, że masz jeszcze jakieś szanse? To był mój tata. Bo on był na miejscu zdarzenia. Nie chciał, chciał, żebym się poddał policji, ale wiesz, jeżeli ktoś cię atakuje i pryska ci gazem po oczach, to po prostu naturalną cechą jest człowieka, że się broni. Oczywiście nie powinno to mieć miejsca. Najprawdopodobniej postąpiłbym teraz inaczej, po prostu się wylegitymował i złożył zażalenie na funkcjonariuszy do prokuratury. Wiesz, wczoraj moja żona wydała oświadczenie. Wiem, że moi teściowie będą na mnie głosować, moja małżonka będzie na mnie głosować i moja rodzina będzie na mnie głosować. Wielu znajomych do mnie pisało: Dawid, absolutnie nie wycofuj się, masz nasze... Wszyscy, którzy mnie znają, to wiedzą, jaki ja jestem i wiedzą, że te zarzuty są absurdalne po prostu. Jasne, dzięki, że znalazłeś czas w tym tak gorącym okresie, i na pewno trudnym dla ciebie. Pozostaje mi tylko życzyć ci powodzenia, przede wszystkim w przywróceniu życia rodzinnego do normy, a w drugiej kolejności, w wyścigu prezydenckim. Ja bym chciał tylko też, żeby dziennikarze byli bardziej rzetelni i weryfikowali swoje informacje, bo pan Pietraszewski po prostu mnie zniszczył przed całą Polską, nie weryfikując absolutnie danych. Mam też pretensje do policji, bo obowiązuje tajemnica śledztwa. Żyjemy po prostu w takim mieście, a nie innym. Myśmy mentalnie nie wyszli jeszcze z komuny. Jest to po prostu straszne, co się stało. Nie zostałem skazany, jestem osobą niewinną. Dziękuję ci w takim wypadku i do usłyszenia. Trzymaj się, na razie, cześć.